No to dzień dobry. Tak, bo pewnie ciekawi byliście, jak spędziliśmy noc na łonie natury, przyrody, w takim małym lasku przy morzu, bo tam de facto nie ma plaży. Myśmy tam wczoraj w nocy poszli, mało co widzieliśmy, ale widzieliśmy urwisko i nagle wodę, więc raczej tam nie było zejścia i Było bardzo dużo komarów. Tam. dokładnież, więc poszliśmy dalej na asfalt, wróciliśmy, jakaś boczna droga, przyświeciliśmy latarką drzewa. Okazało się tutaj, jak weszliśmy, że nie było komarów, więc nawet ciepło, stwierdziliśmy, że nie ma sensu rozkładać namiotu. Tak. Tak Bardzo spaliśmy. dobrze się spało tutaj. Dokładnie, to jest jakieś 2 km od miasta. I ja gdzieś do 4 godziny, jak się przebudziłem, to słyszałem jeszcze jakąś dyskotekę, że łupała. No i pod drzewami, więc słońce nas nie obudziło, mogliśmy spać długo. Teraz jest 8:40, więc to długo, bo tam na plaży to nie dało się wysiedzieć więcej jak do 7 w środku namiotu. Ja wziąłem śpiwór, też właśnie obudziłem się w środku nocy, bo mieliśmy koc. Ale jakoś ja spałem rozebrany w samych majtkach i za zimno było pod tym kocem. Dorenda była w ubraniu, więc ja sobie otworzyłem w środku nocy śpiwór i się po prostu przykryłem. Plan: śniadanie, powrót tam do miasta, zobaczenie co tam słychać, może jakaś przekąska, jakaś szarma albo coś w tym stylu. No i będziemy jechać później do Chersona. Koło 12 chcemy mniej więcej jechać. No i nie wiemy dokładnie o której i skąd jeżdżą busiki, bo o 18 coś tam mamy pociąg z Chersona. Tak. Tu jest wczoraj dobry taki market tani znaleźliśmy, więc może od razu zrobimy zakupy na podróż. Jest taka okolica tutaj, a ja tu znalazłem po drugiej stronie, że jest dobre miejsce, żeby pójść się wykąpać w słodkiej wodzie, bo nie w słonej, właśnie żeby z siebie trochę zmyć sól. Co byłoby wskazane przed długą podróżą koleją. Tak jesteśmy, wiecie, przepoceni, lekko śmierdzący. No co, miejsce wygląda na dobre, nie? No spoko, tak. W cieniu troszkę. No, trochę cieni. Nie wszystko spadnie, bo jest nierówno. Są płyty, więc łatwo będzie zejść, wyjść, można się namydlić, spukać. Higiena najważniejsza, woda cieplutka i można znowu poczuć się, słuchajcie, jakby się było dzieckiem 10-letnim. No to jeszcze taka przechadzka za dnia, tutaj centralną ulicą Skadowska. Możecie zobaczyć, jak koronawirus wpływa na takie funkcjonowanie miasta. Ja bym powiedział, że jakbym się tak nagle obudził i ktoś by mi powiedział, że mamy to co mamy, to bym był w szoku, bo tutaj wszystko jest tak jak zawsze. Do czasu ktoś nosi maseczkę i w supermarkecie prawie wszyscy noszą i tyle. Proszą w supermarkecie, żeby przy kasach założyć maseczkę. Nie no, ale tak to prawie wszyscy noszą. No, okej, dobra. Jak ja byłem wczoraj wieczór, to prawie nikt nie był. Dorenda była przed chwilą, no to możliwe, że mieli Tak. maseczki. Teraz jest mniej ludzi, teraz wiecie, jest taka godzina, że spędza się czas na plaży. Tutaj jest obok plaża, ale wieczorem tutaj było pełno. Za bardzo nie kręciliśmy, bo byliśmy zmęczeni i było ciemno. Możemy tu wejść na plażę, to pokażemy również. Się bawią, korzystają z uroków Morza Czarnego. Chyba po prostu zapomnieli, a może po prostu nie zapomnieli, może nawet nie wiedzą, tak jak ja. Obudziłem się dzisiaj rano zupełnie z inną świadomością. No ale chyba tak trzeba, cieszyć się wolnością, bo może się okazać, że za rok już tej wolności nie będziemy mieć. Może to ostatnie takie wakacje, a może nie. Może będzie lepiej. Może to takie bzdury po prostu.
No a plecaków nie mamy teraz, to fajne, bo przed chwilą zarezerwowaliśmy miejsca w marszrutce, w takim busiku do Chersona i tam w biurze, skąd wyjeżdżają, zostawiliśmy plecaki i mamy 1,5 godziny, żeby sobie pochodzić po mieście To bardzo i fajne. się bawić. Tak. No bo wiecie, jak się ma nosić te ciężary, to nie zawsze się chce też wyjąć kamerę, a teraz przynajmniej mamy kamerę w ręce, więc może coś ciekawego dla Was nagramy. No to już się powolutku żegnamy ze Skadowskiem. No, powiem szczerze, że robi wrażenie pozytywne. Jest taki coś z jakiejś ducha epoki sowieckiej, można tutaj odczuć jakieś takie wpływy nowoczesności. Myślę, że jak ktoś lubi takie klimaty, to spokojnie by się tutaj odnalazł, mógłby sobie tutaj przyjechać na wakacje. Na pewno jest super morze, super plaża, dużo żarcia, jakieś atrakcje, bary, dyskoteki, no pewnie każdy by znalazł coś ciekawego. My zazwyczaj z tych rzeczy nie korzystamy. To jest jakaś mieszanka dużego jarmarku z wesołym miasteczkiem też dużym, rozległym i dużo knajp. No oczywiście mówię o tych turystycznych częściach, bo też są normalne części mieszkalne, gdzie wygląda jak duża wieś. No i oczywiście jest wyspa, na którą można popłynąć na cały dzień, wrócić i to jest niewątpliwie duża atrakcja tego miejsca, bo tam jest jakby inny świat troszeczkę. Tak. Także my Wam, słuchajcie, polecamy to miejsce. Jakbyście mieli okazję tutaj przyjechać, to jak najbardziej. A my tak tutaj chwilkę jeszcze na ławeczce i dosłownie za pół godziny spadamy na autobus, jedziemy do Chersona, przesiadka na pociąg. No to już w trasie. Tak, Najlepsze miejsca zawsze z tyłu. najcieplejsze chyba. Nie, pewnie jak się rozpędzi, to będzie jakiś przewiew. Ale spoko. Najważniejsze, że posuwamy się do przodu. Tak. Everybody know that I kill it. No to jesteśmy już w miejscowości Cherson. Pięknie brzmiąca nazwa. Jakoś mi się tak pozytywnie kojarzy zawsze, jak ją słyszę, albo jak sobie myślę o miejscowości Cherson, chociaż sama w sobie chyba raczej nie jest ciekawa. Przejeżdżaliśmy tą marszrutką, takie były blokowiska. Jedyna chyba ciekawa rzecz, że jest położona nad Dnieprem, a ten Dniepr jest tutaj bardzo szeroki, no i sprawia wrażenie, że można korzystać z tej rzeki, czyli tam łowić ryby, pływać sobie na jakichś stateczkach, pontonach, łódeczkach i tak dalej, kajaczkach. Widziałem, że ludzie tam właśnie pływali, więc to latem na pewno jest ciekawe. No i z mostu jest bardzo ładny widok na miasto. Tak, to jest na pewno zasługa, to jest fajna rzecz. A ja byłem też ciekawy dworca, bo w 2014 roku jechałem rowerem do Tadżykistanu i wtedy strasznie miałem przez Ukrainę pod wiatr i chciałem sobie skrócić kawałek drogi. Po prostu musiałem zaoszczędzić czas i nie mogłem bardzo wolno jechać, a bardzo wiało, więc chciałem podjechać elektryczką i wtedy pamiętam, że byłem na dworcu, gdzie była taka wielka mapa Związku Radzieckiego z takimi zaznaczonymi połączeniami, takimi kreseczkami, skąd dokąd jeżdżą pociągi. I nie byłem pewny, czy to był Mikołajew, czy to był Cherson. Więc teraz już wiem, że to nie mógł być Cherson, bo tutaj nie ma tej mapy na ścianie. Nie sądzę, Aby ją usunęli, bo nie ma już Związku Radzieckiego. no ale to było parę lat temu, 2014 rok, parę lat temu, To nie? jest 7 lat temu. Mogli No, usunąć w tym mogli, czasie. ale jednak wydaje mi się, że to był Mikołajew, bo jak sobie tak sięgam w pamięci, to tak samo ten dworzec był inaczej położony, nie było tutaj właśnie takiego parku jakby gdzie teraz jesteśmy, więc raczej to był Mikołajew, ale przynajmniej teraz już wiem. Tak. No. Za pół godzinki, słuchajcie, odjazd pociągu, posiedzimy tutaj trochę w cieniu, też słonko zaszło, no i co? Kolejny etap. Tak. Jak to jest, Dorenda? Jak się wraca, to jest już taki jakby maraton, nie?
Że przesiadka. To jest trochę długa podróż, bo w sumie wczoraj pod koniec dnia zaczęliśmy już. Już był jakby koniec wycieczki. No dzisiaj nie podróżowaliśmy dużo, ale jednak to już jakby ta podróż się zaczęła i dopiero mam nadzieję jutro w nocy na koniec dnia, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek, mam nadzieję, że będziemy w Krakowie. Tak naprawdę nie wiem, dokąd wracamy, bo no, pozmieniały się przepisy podczas naszego pobytu tutaj i de facto jeśli wrócimy do Polski, to będziemy musieli poddać się kwarantannie, więc możliwe, że po prostu pojedziemy bezpośrednio gdzieś dalej, poza Polskę. Polskę potraktujemy jak się jedzie tylko tranzytem, to nie ma tranzytem. kwarantanny, jeśli dobrze to zrozumiałam. No, czytaliśmy rozporządzenie, jeśli możemy pojechać do Holandii i tam po prostu chwilę posiedzieć i wrócić do Polski i wtedy wystarczy test PCR, no bo tak to znowu trzeba siedzieć tutaj 10 dni, znaczy tutaj Albo w 7. Krakowie, no więc jakoś może tylko tranzytem, ale to nie wiem, No, to zobaczymy. zobaczymy. Już z 15 godzin jedziemy tym pociągiem. Wczoraj wsiedliśmy, cały wieczór, całą noc jechaliśmy. No i dobrze się spało, tylko było gorąco wczoraj. Teraz jest dużo lepiej. Okna są otwarte na szczęście. Podobno też są wagony z klimatyzacją, ale ten nie ma, bo to jest najtańszy wagon. Plackart się nazywa. No i tu po prostu są miejsca tutaj na górze, tu ja spałam, tam Maciek spał, tutaj inni spali i z boku jeszcze są 2 miejsca. I tak to się powtarza przez cały wagon. Ale jest miło, co powiedzieć, no patrzymy w okno głównie. Co jakiś czas pociąg się zatrzymuje gdzieś na dłużej, na przykład na 20 minut i wtedy pani prowadnica chodzi po wagonie i mówi nam, że tutaj będziemy stać tyle minut, teraz można wychodzić i się wywietrzyć, łapać świeże powietrze i wtedy na peronie często też są babcie, które sprzedają przeróżne przekąski, napitki i tak dalej. Można coś kupić, ale u prowadnicy też można kupić jakieś, A kto to jest jakieś pani rzeczy. prowadnica? No to w każdym wagonie jest taka pani, która się opiekuje tym wagonem. Ona sprawdza bilety na początku, rozdaje pościel, rozdaje kawę, o taką, bo w naszym bilecie jest jedna kawa albo herbata. No i takie inne różne praktyczne rzeczy. Maciek się dzisiaj nie pokazuje na vlogu, bo ma spieczoną wargę, czy jak to się mówi. Wygląda dziwnie i nie chce. Ja też dziwnie chyba wyglądam, jeszcze nie widziałam siebie w lustrze, ale cóż, ktoś musi się pokazać, nie? Tylko tyle pokażę, że po prostu mam tutaj problem z dolną wargą. Nie wygląda to zbyt fajnie, więc będę wam bardziej pokazywał do rędę. Oprócz tej kawy, którą dostaliśmy w cenie biletu, to też jeszcze można tam wziąć po prostu rządek i zrobić swoje rzeczy. Ja tam zjadłam zupkę chińską na przykład. Można sobie robić herbatę, kawę, zależy co się ma ze sobą. I na końcu wagonu tam i tam też jeszcze jest toaleta, tam jest woda, ale oczywiście nie pitna, ale można sobie myć ręce, twarz. No to dzień dobry, tym razem już z Lwowa. Jak widzicie, zmieniła się zupełnie aura. Zrobiło się zimno i deszczowo. Pora monsumowa śmieje się, że przyszła. W pociągu mówili o tym, że tutaj jest taka pogoda, ale po prostu nie mogłam sobie wyobrazić, że faktycznie tak jest, ale tak jest. Słuchajcie, my już mamy Zupełnie inny klimat. marszrutkę, którą jedziemy na samą granicę z Polską. I myślę, że to jest najlepszy moment też, żeby pożegnać tą serię vlogów tutaj z Ukrainy, bo prawie Polska już jest i co? Tak, bo tam pada, gdzie ja Prawie stałam. już jesteśmy na granicy, więc tam sobie będziemy jakoś przechodzić. Pewnie wam damy znać już jak to wszystko nam poszło, jak będziemy wiedzieć, czyli gdzieś tam z dalszego etapu, z dalszej części naszego życia. Ja wam tylko dodam, że wcześniej te marszrutki na granicę odchodziły z dworca kolejowego, a teraz dworzec jest przeniesiony na tak zwane metro. Tutaj Albo autostacja Zachidna, to Zachidnia. jest oficjalna nazwa. trzeba tutaj dojechać. Myśmy Marszrutką. jechali marszrutką, kosztuje 10 hrywien, po prostu trzeba czytać albo pytać, jaki numer jedzie na metro i od razu się można wtedy przesiąść już na marszrutkę do Szegini, czyli to jest przejście Medyka Przemyśl. No to wszystkiego dobrego, nie zapominajcie o łapkach w górę, kto nie subskrybuje, prosimy o subik, a najfajniej się czujemy, jak piszecie do nas komentarze. Wtedy mamy z wami fajną relację, także do zobaczenia.
Pa!